Żmijowiec zwyczajny w takim słońcu i w takim miejscu przestaje być zwyczajny. Jak wiele rzeczy, które chcemy dostrzec i starać się nimi Was zachwycić. To już Augustów i jedno z najpiękniej położonych miast w Polsce. Augustów odwiedziliśmy podczas podróży dookoła Polski w 2020 roku. Witamy w kolejnym odcinku. Jesteśmy na tak zwanej patelni nad Jeziorem Białym w Augustowie. Gdzie już byliśmy, uważni pewnie pamiętają, w pierwszej serii w podróży dookoła Polski zahaczyliśmy o Augustów, teraz również odwiedziliśmy naszych znajomych. Natomiast zachwycając się tym przepięknym skłonem dnia nad jeziorem, już wiemy, że musimy jechać dalej w kierunku Czarnej Hańczy, nad którą mieszkamy właściwie bezpośrednio. A za chwilę zobaczycie lub dowiecie się, jak mieszka się w domku przy puszczy, jak żyją Litwini na terenie Polski, bo odwiedzimy ich, pokażemy staropruskie Grodzisko, a także spływ kolejnym odcinkiem Czarnej Hańczy i po raz 100 zachwycimy się Zieloną Arkadią Suwalszczyzny. No dobra, 4. Zjemy też trochę cepelinów i to nie sami. Jesteśmy Ania i Marcin, zajmujemy się opowiadaniem historii o miejscach i uważnym podróżowaniem. A teraz muzyka i kolejna baśń przed Wami. Partnerem odcinka jest Bethesda, wydawca gry z serii Elder Scrolls Online, a Wy za chwilę przekonacie się, jak sporo łączy świat fantazy z gier z magiczną i baśniową poniekąd Puszczą Augustowską i Suwalszczyzną. W tym przypadku będzie to akurat wschodnia Suwalszczyzna, bo zachodnia była innym razem. Ten domek nad Czarną Hańczą prawie w Tatarczysku złapaliśmy przez system rezerwacyjny jeszcze w trasie 2 dni wcześniej. Aż cud, że się udało. I w takim idealnym miejscu planowaliśmy nieco zwolnić, zresetować się po prawie 20 dniach drogi. A na dodatek biegnie tędy dokładnie, słynna droga Greenvelo. Tam z tyłu, troszeczkę dalej, jest punkt, taka wiata, punkt obsługi. Słuchajcie, zaraz dojdzie godzina 9, ale jesteśmy w miejscu, w roku i w miejscu w Polsce, gdzie można powiedzieć, bo przed chwileczką sprawdziliśmy, że zachód słońca będzie o 9, także długi dzień. Który idealnie zakończyć na zapoznaniu się wstępnym z Czarną Hańczą na jednym z jej zakoli i na własnym pomoście. A potem przy białym księżycu i czymś innym białym, no właśnie, na skraju potężnej puszczy, która dokładnie tu się rozpoczyna, a daleko stąd kończy, i piosenkami pana Zbyszka na dobranoc. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałeś pierwszy raz. I my na chwilę sprawdzimy, jak się jedzie Greenvelo, bo akurat były rowery do pożyczenia na chwilę. Kierunek Buda-Ruska. A propos zakoli, nie moich, tylko tych przyrodniczych, to właśnie w rzekach północnej połówki Polski, przy rzekach, można takie piękne skarpy na zakolach oglądać. Czarna Hańcza już tego przykładem, ale pamiętacie z Borów Tucholskich odcinki, z Mazur. W południowej połówce paradoksalnie nie ma tego typu właśnie meandrujących, tworzących zakola rzek. Coś za coś. Przez fragment Wigierskiego Parku Narodowego mijamy granicę pomiędzy światem puszczy i lasu ze światem arkadyjskich pól i rzeźby polodowcowej. Studziany las, Maćkowa Ruda, Buda Ruska. Ładne nazwy. Buda Ruska znana jest ze starej architektury, takiej nawiązującej jeszcze do drewnianego budownictwa wschodu Europy.
bociany. Oprócz bocianów zamieszkał tutaj, na jakiś czas zamieszkuje były prezydent Bronisław Komorowski. Ma tutaj swój domek. No i jest też przystań kajakowa. Zaraz miniemy znowu Czarną Hańczę. Cześć, tu Marcin z blogu oranżadamarcin.com. Dziś testujemy oranżadę mazurską czerwoną, Faktor, bo tylko taka została. Idealnie komponuje się z czerwoną skrzynką okraszoną imieniem i nazwiskiem, może nie imieniem, ale nazwiskiem Janiny Nowak z Cichej w Gnieźnie, jak wszędzie w Polsce. Z czego się składa? Otóż smak landrynkowy, cukier, substancje słodzące, dwutlenek węgla, aromat, barwniki mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. Spróbujmy. Od razu przed oczami rozpościera się smak dzieciństwa, gdy człowiek nie doceniał niepotrzebnych cukrów, które są mu potrzebne w środku dnia, tak przynajmniej mi się wydaje. Jest aromat rozpuszczonej landrynki, najprawdopodobniej w benzoesanie sodu, ale powiem Wam, że nie ma w sobie tej cierpkości, tej takiej pozytywnej kwasowości, która nas raczyła w dzieciństwie. To jest za słodkie. W tym momencie jednak zmieniliśmy plan i zamiast dłużej posiedzieć w budzie, odwiedzić m.in. galerię Piotra Malczewskiego, musieliśmy uciekać przed nadchodzącą burzą, która ostatecznie, jak na złość, nie przyszła. A dalej ścieżka prowadziła w stronę słynnych Wigier. Ale i jezioro Wigry, i Czarna Hańcza w sumie pojawiły się kiedyś w tamtym odcinku o Suwalszczyźnie. Nazwa, wtedy jeszcze tego nie powiedzieliśmy, jest od Antus Hantus bodaj, już wymarłego języka jaćwieskiego, należącego do grupy języków bałtyckich, tak jak litewski. I a propos Litwy, na którą się zaraz udamy, polską część Litwy, to jest to rzeka, która jest dopływem Niemna. Zlewisko w większości leży na terenie Polski, chyba około 1600 km², całość to 2000, więc te wody piękne, uwielbiane przez kajakarzy, następnie toczone są do Niemna i wzdłuż tej pięknej rzeki litewskiej wracają do Bałtyku, ale tak jakby na odwrót. Chciałbym powiedzieć tylko, że jest to rzeka, największa w Polsce rzeka, oczywiście wykluczając tam te historie górskie, jak Orlica na przykład, która płynie na terenie Polski, ale nie uchodzi ani do Wisły, ani do Odry, czyli tych głównych dwóch rzek, tylko właśnie do Niemna. Właścicielka siedliska, w którym mieszkamy, poleciła nam, żebyśmy się udali do tego małego sklepiku, który znajduje się w Gibach. Jest to sklepik, w którym można kupić tradycyjną żywność, produkty pochodzące stąd, z tej części Suwalszczyzny. I podobno cieszy się on ogromną popularnością wśród mieszkańców właśnie tego miejsca, a także bardzo często w sezonie zwłaszcza są tutaj ogromne kolejki i turyści także tutaj się zaopatrują. Polecane zostały wędliny, chwilę potem wylądowały one w prowiancie na dzień kajakowy. I z domową kiełbaską. Ania ma drożdżówki, również tak zwane domowe. Dzisiaj startujemy kajakami stąd. Nie jest jakoś super ciepło, jest kilkanaście stopni. Tutaj jest dawny most wąskotorówki, która aż z okolic Zelwy przez całą Puszczę Augustowską zwoziła drewno oczywiście. Dzisiaj już nie funkcjonuje. No i już na dzień dobry witają nas ważki. A może być przyjemnie, byle nie padało. Oprócz samotnej górskiej wędrówki albo spaceru po dzikiej plaży, mało jest rzeczy tak kojących jak samotny spływ po pustej, pięknej rzece. Na postój z popasem naprawdę super zakole nam się udało znaleźć. Z pachnącą, no wy tego nie będziecie czuli, dziką różą. Z pachnącymi kawałkami drewna. I z wiatą na popasik. Co tam mamy, kierowniczko? Uroki tego zakola, wydawać by się mogło, zostały przekazane daleko na świecie. W Berlinie, w Anglii i może nawet w Kenii. Faktycznie,
jego mać. Już lepiej puścić wianki na uspokojenie, bo wianki właściwie tuż za rogiem. W wielu rezerwatach, które tutaj się znajdują, chronione są drzewa, które mają nie tyle 200, ale nawet 300 i ponad 300 lat. Pamiętają czasy powstania styczniowego, które zresztą w znacznej części tutaj się gdzieś tam toczyło. My jesteśmy akurat teraz w rezerwacie, który się nazywa Pomorze, nad rzeką Marychą i tutaj właśnie drzewa, konkretnie sosny, mają ponad 200 lat. Są naprawdę imponujące, naprawdę wysokie, ale oprócz tego gdzieś tam już w oddali głębiej tego rezerwatu są też pozostałości grodziska, które zamieszkiwane było przez Jaćwięgów, o których mówiliśmy ostatnim razem. I o których jeszcze powiemy za jakiś czas. A teraz deszcz. Tego dnia spotkał nas dość porządny, ale przyznacie, że w takim miejscu może sobie popadać. I tak wygraliśmy. W pierwszym odcinku rozpoczynaliśmy od najdalej na południowy zachód wysuniętego fragmentu Polski, na tamtym trójstyku granic. Tutaj najbardziej na północno-wschodni fragment Polski nie jest wysunięty żaden z trójstyków, tylko właśnie pogranicze z Litwą, tak zwany przesmyk suwalski. Jesteśmy. Idziemy na mały rekonesans wokół domku. Piękne światło, nie wiadomo jakie będzie jutro. A to może nie jest aż tak pofałdowana i zróżnicowana część Suwalszczyzny jak w okolicach Parku Krajobrazowego, co było w innym odcinku. Natomiast zobaczyliśmy na mapie z cieniowaniem na geoportalu, że też jest obiecująco. No cóż, geoportal nie kłamie. Kto czyta mapy jak książki, ten nie potrzebuje nawet przewodników. Oto krajobraz, który wyłoni się wam tuż za rogiem. Zawsze tutaj. Jeszcze więcej tapety na komputer. Widz wytrzyma, prawda? Ilekroć tu jesteśmy, ten krajobraz jeszcze w takim świetle nas zachwyca. I to właśnie Suwalszczyzna. Jak chcecie więcej o niej się dowiedzieć, zwłaszcza tej bardziej popularnej wokół Parku Krajobrazowego, to zapraszamy na inny odcinek o tytule Suwalszczyzna, Polski biegun piękna. Tam też jest trochę takich pięknych ujęć i nie tylko z drona. No to teraz czas na Litwę w odcinku. Właściwie to już jesteśmy na Pojezierzu Litewskim, którego Suwalszczyzna jest częścią. Jesteśmy w Krajwianach, Krajwanej bodaj. Zaraz wytłumaczę. To jest pomnik książkonosza, czy też książkoprzemytnika Pawła Matulewicza, Powiluj Matulewicjuj. Bardzo ważna postać dla tutejszych ziem. On przemycał książki po litewsku, dlatego że swego czasu w caracie zabroniono używania alfabetu litewskiego, próbowano siłą narzucić cyrylicę, a po drugiej stronie granicy, to jest rzut kamieniem stąd, gdzie były Prusy Wschodnie, Niemcy pozwalali. Dlatego były przemycane książki w języku litewskim, gdyż znajdujemy się na terenie Litwy w Polsce. Krainy historycznej Litwa, ale na terenie kraju Polska. Rzut kamieniem stąd, nawet jak się zamachnę, to trafię, jest Puńsk, czyli nieformalna stolica Litwinów w Polsce. Są to miejsca, zwłaszcza Puńsk, w których przewaga
ludności litewskiej jest znaczna nad ludnością polską, co można zobaczyć w nazwach miejscowości chociażby, które się mija z Sejn tutaj w kierunku Puńska, są po polsku i po litewsku. Ale to nie wszystko. Już po wizycie na cmentarzu w Puńsku wiemy, że tak, dominują nazwiska litewskie, wokół słyszymy język litewski, ale walka o swoją tożsamość i odmienność i tradycje to kwestia nie jednego, nie dwóch, ale wielu pokoleń. W Puńsku znajdują się dwie placówki związane z kulturą litewską. Jedną z nich jest skansen Zagroda Litewska. Teraz tu, gdzie my jesteśmy w tej chwili, to nowo wybudowane budynki są. To jest taki dom, gdzie dawniej właśnie w takich domach znajdowała się szkoła. I zajazd, teraz w tej chwili restauracja, obok też nowo wybudowano. Natomiast skansen to jest zagroda wiejska i tam są 3 budynki. Chlewik, dom mieszkalny i śpichle, świeronek. To przywiezione ze wsi, tu 5 kilometrów stąd, to z końca XIX, początku XX wieku. Stodoła tam też jest, więc nowo wybudowana na wzór stary i w niej teraz odbywają się koncerty, festiwale teatrów stodolanych. No ja też należę do takiego teatru, uczymy się. Co tutaj znajduje się za instytucja, Centrum Kultury i co jeszcze Państwo robią? No właśnie, najwięcej to w Centrum Kultury, tam są zespoły taneczne, chór, zespół Jotwa, Szelcynielis, chór Zukija, kapela ludowa Klumpe. Czy młodzi dbają o kulturę swoją litewską tutaj, co się im przygotowuje? No dużo jest młodzieży, bo to jest jedno liceum jedyne w Polsce w języku litewskim, a szkoła podstawowa to jest w 2 językach, są klasy polskie i litewskie. To młodzież, właśnie bardzo dużo młodzieży należy do zespołów. Uczestniczą od przedszkola, już tańczą, śpiewają. To co, dziękujemy, zapraszamy turystów razem z restauracją, być może tak od lipca, tak? Tak. W dawnej plebanii przy kościele w innym muzeum dowiadujemy się jeszcze nowych rzeczy. Oglądamy piękne litewskie rękodzieło, zwłaszcza ujęła nas krajka i wiszące pod sufitami litewskie słomiane pająki. To ostatnia mniejszość narodowa, którą poznaliśmy bliżej w Polsce podczas naszych licznych podróży. Można powiedzieć, że mamy komplet. Co nieco też dotarło do nas w wersji poszerzonej rzeczywistości, ale też w wersji, którą trudno w jakikolwiek sposób zmienić na wirtualną, bo po prostu smakuje. A propos rzeczywistości wirtualnej. Pora na ostatnie spotkanie ze światem Tamriel, w którym magia jest nieodłącznym elementem fabuły i życia społeczności Bretonów, którym nie jest daleko do elfów. Magiczna natura przejawia się też w osobach druidów, kapłanów, których odpowiednikami na terenach Słowian był Żerca, a plemion bałtyckich Kriviu. Co więcej o archipelagu Systers powie nam dzisiejszy NPC, w tym przypadku wędrowiec i kapłan niższego szczebla. Słucham, przyjacielu. Na wyspach można znaleźć wiele magicznych miejsc. Niektóre z nich otoczone są kultem przez druidów, którzy czerpią z nich magiczną energię. Jak choćby miejsca wulkaniczne, licznie rozsiane po wyspach. Bretoni z High Isle są silnie związani ze społecznością druidów, którzy zamieszkują swoje druidzkie wioski na wyspach High Isle. Samo społeczeństwo Bretonów wywodzi się z rasy magicznej i część z nich wciąż ma pewne skłonności magiczne. Archipelag jest ważny dla Bretonów, ponieważ ich przodkowie, druidzi z Galen, zasiedlili wyspę High Isle przed wiekami. Bywaj. A kto był przed Litwinami na tych terenach? Nie mam na myśli wspólnego wroga, Krzyżaków, oni byli później, lecz niestety tych, których i my, i Litwini również tutaj ciemiężyli, czyli Prusów i Jadźwięgów. Aniu, jak już jesteś na wieży strażniczej, czy widzisz jakichś wrogich Krzyżaków? Nie widzę.
Na razie. Osadę jaćwiesko-pruską niedaleko Puńska w Oszkiniach stworzył, wyobraźcie sobie, jeden człowiek. Wielki pasjonat i znawca kultury tych dawnych terenów. Zaczynają się coraz bardziej młodzi, czy też w ogóle interesować Jadźwingami czy Prusami? Tak, to jest niesamowite po prostu. No ja jestem szokowany. Przeważnie młodzież z Polski, która przyjeżdża tutaj, jest niesamowicie zainteresowana, jaka to była prahistoria tych ziem i ich historia i tak dalej. Są różne obiekty tutaj, mianowicie na razie ponad 20 obiektów jest. Obiekty te to właściwie każdy obiekt posiada swoją taką cechę, że jest pewien okres prahistorii lub historii. Ten gród Prusów to właściwie myśmy zbudowali, że jakby taki przykład, że mianowicie można by było sobie wyobrazić, jakie te grody były mniej więcej, ale tutaj jest no, dość taki mały właściwie spichrzerz. No i tutaj jest oryginalne, to są właśnie te świątynie, które udowodniono też naukowo. Te świątynie prawdopodobnie powstały według naukowców około 8000 lat temu. No tam jest ogromna energia, także no, oni dali znać światu, że tu coś takiego wspaniałego odkryli, prahistorycznego, ale już to o tym myśmy tutaj miejscowi, no i nie tylko miejscowi wiedzieliśmy, bo i miejscowi naukowcy tym też się interesują. O rodzajach energii Suwalszczyzny można by oczywiście porozmawiać, jak najbardziej są ku temu nawet naukowe podstawy, ale chadzając po ścieżkach pomiędzy budowlami osady przypomnieliśmy sobie schowane w lesie skromne, mocno drewniane, uwaga, świątynie w Kyoto w Japonii, czy też miejsca związane z druidami w kulturze zachodniej. Takich pozytywnych ludzi nam trzeba, którzy mają pasję, są na tej pasji tak ukierunkowani, że doprowadzą do końca dzieło, można powiedzieć, swojego życia, a tym, powiedzmy, dla tego pana jest ten obiekt. Sejny, karczma litewska, pierwsze bliny za nami, ale to nic, bo niektórzy na przykład są na Litwie kilka dni, a teraz jedzą pierwsze bliny. Teraz za nami materiał o, jakby to powiedzieć, opozycji rosyjskiej. No. Nagrywaliśmy o opozycji rosyjskiej i o Estonii. Są dwa materiały w zasadzie. Spotkaliśmy się w Sejnach. W stolicy powiatu śladów litewskich równie sporo co w Puńsku. Na konsulacie powiewa litewska flaga. Msze w tutejszym zabytkowym klasztorze również odbywają się i po litewsku, i po polsku, ale w tym wielokulturowym mieście swego czasu obok Polaków i Litwinów żyło też bardzo dużo Żydów, po których ostała się m.in. Biała Synagoga. Najpiękniejsza w tej części Polski, miejsce dobrze przyjętych koncertów. Tutaj znajduje się siedziba Fundacji Pogranicze, która zajmuje się dzisiaj tym tematem. Między innymi jest opiekunem tego miejsca i jeszcze jednego niedaleko. Chodzi o dworek w Krasnogródzie. Dworek o niespotykanej przez nas wcześniej czerwonej werandzie. Schowany jest przed wzrokiem niedzielnych turystów dość głęboko pomiędzy suwalskie, arkadyjskie pagórki, a tafle jeziora Goładuś, drugiego największego na Pojezierzu. To kameralne miejsce, w którym znajduje się dwór rodziny Czesława Miłosza, gdzie spędzał młodzieńcze wakacje na letnisku u cioć, kryje w sobie potężną energię, ale kultury i wrażliwości. Niestety trafiliśmy tu zbyt późno, poza godzinami otwarcia, co nie przeszkadzało nam w wyłapaniu jego genius loci. Coraz mniej liści. Wiatr w drzewach pisze wiersze bez pustosłowia. Jeszcze tylko wiatr dopowie ciszę, jeszcze dotyk bez słowa. Z ciszą siadamy do stawu zasłonego mgłą pocałunku. A propos stawów, jezior, całej tej metafizyki, którą często kryją takie zakamarki krajobrazu wokół nas. W przypadku Jadźwięgów i Prusów, którzy należą do tak zwanej grupy Bałtów, akurat w tym przypadku to są Bałtowie zachodni, sprawa wydaje się być jeszcze trudniejsza do określenia.
ponieważ naukowcy i badacze tematu tak naprawdę nie mają wiele informacji na temat wierzeń tych wymienionych wcześniej. Ale mają pewną zgodność co do tego, że te wierzenia mogły być nieco podobne do wierzeń Słowian. Zapewne było to wielobóstwo i zapewne też ważna była tutaj przyroda, miejsca związane z taką mocną energią, co wydaje się nie być trudne, żeby takowe znaleźć tutaj na Suwalszczyźnie, bo pod powierzchnią ziemi przecież jest tutaj ukrytych wiele rzadkich, a też szlachetnych metali. I w takich miejscach właśnie Jadźwięgowie zakładali swoje świątynie, miejsca kultu. Takie lasy właśnie jak ten, być może miejsca nad stawami, woda właśnie, ogień, cykle przyrody, księżyc, słońce, ale też głazy przybierające jakieś bardzo dziwne, charakterystyczne kształty. To były właśnie rzeczy, obiekty, które stanowiły dla nich sakrum. To jeszcze ostatnia zagadka. Przypominamy, aby odgadnąć hasło, będziecie musieli wszystkie 5 miejsc z zagadek nanieść na mapę, połączyć kropki, poznać literę. Na tą literę będą musiały brzmieć wasze odpowiedzi w odcinku specjalnym z konkursem, w którym do wygrania będziemy mieć duże pakiety dostępów do gry Elder Scrolls Online High Isle. Choć była blisko naszej trasy, nie była nam dana. Zbyt słaba na bazyliszka jest nasza mana. Choć inny Zygmunt niż August tam rządzi, jest w niej o wiele więcej legend niż niejeden sądzi. I jeszcze a propos Suwalszczyzny. To właśnie ona znajduje się na okładce naszej najnowszej książki o Polsce, w której umieściliśmy 70 niesamowitych pomysłów na weekend, jak mówi tytuł, a jednym z jej rozdziałów są piękne krajobrazy właśnie oraz na przykład współczesne Arkadie. A teraz w tej przecudnej scenerii jednego z najpiękniejszych regionów będziemy powoli się żegnać z tegoroczną serią Polska na przełaj. Chcieliśmy to zrobić na trójstyku granic Polski, Białorusi i Litwy, ale wtedy jeszcze nie było to możliwe. Zadzwoniłem do Straży Granicznej o konsultację. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Chcieliśmy skończyć tutaj. Wiem, że nie można. Jak najdalej możemy tam symbolicznie dojechać? Do której miejscowości? Tym miejscem okazała się plaża Wilkokuk nad jeziorem Zelwa. Nazwa niektórym się może kojarzyć z wilkołakiem, a czytelnikom Nienackiego z panem Samochodzikiem i tu nie jest przypadkowa. Ale widzicie, zbiera się na burzę, niestety. Ale słowo niestety musimy użyć też w innym kontekście. Bo to niestety już ostatni, 5. odcinek z naszej serii Polska na przełaj. Właśnie zaczęło padać. Tak jak w drugiej edycji z rok Dokładnie temu. tak. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że dotrwaliście do końca i że znów was czymś może ciekawym, jakimś ciekawym regionem, miejscem w Polsce zachęciliśmy do podróżowania po Polsce. Ale tylko 5 odcinków, bo trasa była krótsza. Natomiast mamy niespodziankę, my nie kończymy. Dostaniecie bonus, ponieważ jedziemy dalej na Litwę i będziecie mieć odcinki pod roboczym tytułem Nad Niemnem. Już teraz zapraszamy. Zapraszamy i uciekamy. Beśniowa Suwalszczyzna jako cały region pojawia się też w naszej książce Podróżuj bliżej w rozdziale. Uwaga, kupując ją w pakiecie z nową książką, tylko w te wakacje otrzymacie w gratisie audiobooka nagranego przez nas rok temu wraz z odgłosami przyrody, które rejestrowaliśmy w czasie podróży po Polsce. Zostawiamy Was z Suwalską Łąką i jego właśnie fragmentem i widzimy się już niebawem w odcinku z Litwy. Cześć! Posłuchajcie Polski. Bliżej. No, bo Polska to nie tylko piękne krajobrazy, Polska to nie tylko świetne smaki, Polska to nie tylko miłe we wspomnieniach zapachy, ale Polska to też fantastyczne dźwięki. Co nie? Prawda. O! O!
prawie jak nasza chorzowska Elka, tylko my nie mamy takiej rzeki pod spodem.